Koziorożce, możecie mieć poczucie, że coś wam chrobocze w tle, ale to właściwie tak ma być i tak się co jakiś czas dzieje i to chrobotanie jest czymś normalnym. Normalne jest to, że czasem trzeba coś poprawić i nie ma też się co z tym kryć, że czasem trzeba coś poprawić. No jeżeli coś było nie do końca tak, jakbyście chcieli i chcielibyście, żeby było lepiej, to trzeba coś poprzesuwać, poprzestawiać, a chrobotaniem nie musicie się przejmować w czerwcu. Warto, żebyście się przejęli tym, co sprawiało wam kiedyś radość i co nie było radością w samotności i w pracy i w wysiłku, choć może na jakiejś twardej powierzchni, ale ktoś się tu z kimś bawił, moi drodzy. I możecie znów na to patrzeć. Możecie znów to przed sobą w jakimś sensie widzieć. Możecie to zobaczyć w innych ludziach. I możecie chcieć, żeby to wróciło. I jakie będą się z tym wiązały, o zgrozo, emocje? No, o zgrozo, o zgrozo. Moi drodzy, sorry, winę tu, ale pełen rozpaczy. Karta odwrócona. Więc może się zdarzyć tak, że gdzieś tam na chwilę trzeba będzie się trochę zwinąć w kłębek, ale po to, żeby się z niego odwinąć z powrotem i wywinąć i wyprostować. Do was można twardo, ale warto, żebyście pozwolili sobie w pewnym momencie na to, żeby być bezbronni i tacy miękcy przez chwilę, żeby wam się to wszystko mogło skulić przez chwilę. I to wam może pomóc się w jakimś sensie oczyścić i potem wyprostować. Jeśli poczujecie taką potrzebę, bo może być też tak, że gdzieś to skulenie wyrazi się trochę inaczej. Może się wyrazić w bardziej umiarkowany sposób i może być związane też z pewnymi takimi jakimiś dolegliwościami bardziej fizycznymi, związanymi gdzieś z jakimiś sprawami leczniczymi właśnie. Więc no właściwie to wam pomoże się gdzieś tam zregenerować. Ale jest szansa, że będzie to takie bardziej umiarkowane, niż można by było się spodziewać. Jakby można było zrobić jakąś taką gradację, jakiś rodzaj poziomów, to nie jest najwyższy poziom skulenia, jaki może być. Jakiś taki umiarkowany, gdzieś tak w środku. Nie? No, jak wam mówię. I coś wam się sypie. Coś tu... Coś chcę, żebyście się pokłonili. Pokłonili na oczach wszystkich i pochylili nad czymś. Pochylili nad jakimiś dwoma tematami. Dwoma tematami, którym będziecie chcieli się, żebyście pochylili się nad dwoma tematami, którym sami tak. Coś będzie chciało, żebyście pochylili się nad dwoma tematami, które wymagają tego, żebyście najpierw spojrzeli na nie sami. Musicie na nie najpierw sami spojrzeć, bo nie wszystko możecie pokazać. Coś musi zostać w waszej prywatności i jest to związane z
ponownym szlifowaniem, z ponownym rysowaniem. To mogą być jakieś takie projekty, którym trzeba się znów przyjrzeć, ale nie możecie pokazać całego tego projektu. Nie możecie wszystkiego pokazać, co jest rysowane. Ale możecie za to pokazać, jakie dylematy można rozwiązać, i to są dylematy czysto materialne. Tu nie chodzi o uczucia, tu nie chodzi o sposoby myślenia, tu nie chodzi o to, kto jak się z kimś komunikuje, tylko tu akurat chodzi wyraźnie o to, kto co trzyma, kto co ma, że ma dwa, powinien mieć jedno i teraz co ma mieć? Albo oddać oba, albo chwycić to jakoś inaczej. Nie, to nie może tak wyglądać, jak wygląda, bo to nawet nie jest ładne. Ktoś wam może powiedzieć. Może cię powiedzieć, ale to nie musi być ładne. No ale ktoś tak powie, bo po prostu czuje, że jest coś z tym nie tak i nie może w danym momencie znaleźć jakiegoś lepszego argumentu. Ale fakt jest faktem, że coś jest nie tak. Nie tak, drogie koziorożce. W którą stronę możecie zdążać z tym wszystkim i jak? Trzeba wstać z podłogi i zaopiekować się różnymi sprawami, które trzeba zrobić. Jest dużo różnych drobnych elementów, które potrzebują, żeby się do nich zapalić, chociaż tak na chwilę. To są różne drobne sprawy, jakby takie drobne świeczuszki, które wymagają po prostu pojedynczych ruchów, które są dość proste, ale dość małe i wymagają pewnego rodzaju precyzji i osobnego podejścia. Trzeba osobno podejść do różnych drobnych spraw, różnistych. Choć te sprawy są właściwie bardzo do siebie podobne, to cały czas są to różne sprawy, w sensie pojedyncze. To nie jest jedna sprawa, moi drodzy. Nie pomylcie się, to są różne drobne sprawy. Na co jeszcze warto, żebyście uważały, drogie koziorożce, i to wam się przyda, przed czymś was to uchroni, jeżeli będziecie na to uważać. Uważajcie, moi drodzy, na spotkania towarzyskie z osobami, które mają problem z piciem. No, z piciem tego czy owego. Problem z płynami, z kimś, kto gdzieś tam był z wami może kiedyś. Bo komuś się coś ulewa. I problem z wyrażaniem takich ciepłych emocji. Może te ciepłe emocje u kogoś mogą się tylko w dziwnych takich warunkach spotkań ze znajomymi gdzieś ujawniać. To was przed czym uchroni? Przed czym was to uchroni? Przed niejednym, ale coś wezmę. Przed jakimś pismem, które nie będzie wam się podobało, albo będzie nie do przeczytania, albo będzie jakieś powykręcane, albo będzie niezrozumiałe, albo zbyt długie. Wy nie chcecie mieć tego pisma. Może nie chcecie pisać, może nie chcecie czytać. Przed tym może was to uchronić, moi drodzy. Przed takim czy innym pismem. To może być takie pismo, jakby ono było w obcym języku i to napisane jeszcze do góry nogami. Drogie koziorożce, coś, co wam się spodoba na koniec. Na koniec wam się spodoba to,
że zobaczycie kogoś, kto trochę jakby dorósł, kto nie jest już na takim wczesnym etapie, jeśli chodzi o swoją dojrzałość emocjonalną, jak był kiedyś. Coś się w tym kimś zmieniło. Zmieniło się to, że inaczej patrzy na szczęście niż kiedyś. Może bardziej poważnie.